Serdecznie zapraszam do odcinka 85 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 22. W poprzednim 84 odcinku opowiedziałem o konwertytach z Anglii. W tym odcinku opowiem o Baruchu Spinozie. Baruch Spinoza urodził się w Amsterdamie, w rzymskiej rodzinie kupieckiej byłych Marranów, która uciekła z Portugalii. Uzyskał podstawowe rzymskie wykształcenie, ale niektórzy badacze twierdzą, że uczęszczał do rzymskiej szkoły wyższej hiszpańsko-portugalskiej Stefardyjskiej Wspólnoty w Amsterdamie. Spinoza znał biegle Talmud i kabalistykę. Władał kilkoma językami: hebrajskim, łaciną, włoskim, francuskim, hiszpańskim i portugalskim. Rodzice Barucha nakłaniali go, aby poświęcił się karierze duchowej, ale on zaczął wątpić w prawdziwość doktryny religijnej, kiedy poznał filozofię Kartezjusza. Kartezjusz był francuskim uczonym, matematykiem, fizykiem i filozofem oraz uważany jest za jednego z ojców mechanicyzmu. Według poglądów Kartezjusza natura jest zbudowana jak mechanizm i jest tylko zbiorem materialnych elementów w ruchu, których zachowania wyjaśnia mechanika. Wkrótce Spinoza zrywa z judaizmem, zostaje oskarżony o szerzenie herezji i wykluczony z gminy rzymskiej. Po wykluczeniu z gminy Spinoza przyjął łacińskie imię Benedictus i odciął się od wszelkich religii, utrzymując kontakty jedynie z grupą uczonych. Opuścił Amsterdam i przeprowadził się najpierw do Rijnsburga niedaleko Leydy, a potem Warburga w okolicach Hagi. Jego traktat teologiczno-polityczny, opierający się na filozofii Kartezjusza, wywołał wielki skandal i znalazł się w indeksie ksiąg zakazanych. Spinoza odrzucił propozycję objęcia katedry filozofii na Uniwersytecie w Heidelbergu, gdyż postawiono mu warunek niewyrażania treści antyreligijnych na wykładach. Król Ludwik XIV zaproponował mu dożywotnią pensję w zamian za zadedykowanie mu jednego z dzieł, ale Spinoza propozycję odrzucił. Dopiero po śmierci wydano jego dzieła Etyka w porządku geometrycznym dowiedziona, Traktat o poprawie umysłu oraz Traktat polityczny. Spinoza zmarł na gruźlicę i został pochowany w Hadze. Zwróćmy uwagę na poglądy filozoficzne Barucha Spinozy. Spinoza był zafascynowany mistycyzmem i panteizmem w duchu Maimonidesa, jak również racjonalizmem Kartezjusza i naturalizmem Hobbesa. O liście Maimonidesa wspomniałem w odcinku 83, w którym sugerował, że Rzymianie powinni ukrywać swoje przekonania, publicznie przyjmując islam, ale pozostając krypto-Rzymianami. Dla wyjaśnienia, Maimonides urodził się w Kordobie w 1138 roku w rodzinie Rzymian sefardyjskich za rządów muzułmańskiego kalifatu Almorawidów w czasach złotego wieku kultury rzymskiej na Półwyspie Iberyjskim. Ojciec Maimonidesa, Maimon ben Józef, był dajjaninem, czyli sędzią rabinicznym. Rodowód ojca Maimonidesa prześledził Aaron ben Jacob ha Cohen 4 pokolenia wstecz i oświadczył, że Maimonides wywodzi się z linii Dawida i jest Mojżeszem, synem sędziego Maimona, syna Józefa Mądrego, syna Izaaka Sędziego, syna Józefa Sędziego, syna Abadiasza Sędziego, syna Salomona Rabina, syna Abdiasza Sędziego. W każdym razie wygląda na to, że Maimonides wywodził się od Dawida i należał
do rodu sędziowskiego Rzymian sefardyjskich. Wracając do Spinozy, Spinoza przejął od Majmonidesa wiarę w jedność całego bytu, od Kartezjusza zafascynowanie matematyką i traktowanie natury jako mechanizmu, a od Hobbesa wiarę, że system filozoficzny powinien opierać się na namacalnych faktach z życia codziennego. W swoich pracach pisał o panteizmie, czyli istnieniu tylko jednej substancji, stanowiącej podstawowy budulec wszechświata, nieskończonej i wszechmocnej, którą określał jako Boga. W jednej z tez pisze: nie istnieje żadna substancja, która by nie była Bogiem. Wszystko, co istnieje, jest częścią Boga i istnieje jakby w nim samym. Bóg jest tożsamy z przyrodą, naturą, materią i są to tylko różne nazwy dla tej samej podstawowej substancji. Pisze również, że substancja ta musi mieć charakter logiczny i racjonalny, a zatem wszystko, co dzieje się we wszechświecie, który jest tożsamy z substancją, musi również podlegać ściśle logicznym i racjonalnym prawom, a więc jest ściśle zdeterminowany. Filozofia głoszona przez Spinozę jest sprzeczna z dogmatami Kościoła, gdzie Bóg jest postacią osobową i stwórcą, a więc nie można utożsamiać go z naturą czy światem materialnym, które on sam stworzył. Wyjątkowo wywrotowy jest pogląd Spinozy na wolność. Uważa on, że wolny człowiek to taki, który nie podlega żadnym innym ograniczeniom, poza tymi, które sam na siebie nałożył. Zapomniał jednak o moralności, etyce, uznawaniu praw innych ludzi itd., które w jego filozofii wolności nie istnieją. Spinoza uważał, że dobro i zło nie istnieją obiektywnie i są jedynie wytworem ludzkiego umysłu. Twierdził, że ludzie są nieświadomi tego, że wszystko jest z góry zdeterminowane przez prawa natury. Spinoza bardzo krytycznie oceniał ludzkie religie. Uważał za szkodliwe przekonania o istnieniu osobowego Boga, który wie lepiej od człowieka, co jest dobre, a co złe. Podsumowując, Spinoza odrzucał koncepcję Boga osobowego. Zrównał Boga z naturą. Głosił pogląd, że duch nie różni się od materii oraz propagował relatywizm moralny, czyli pogląd, że pojęcia dobra zła, prawdy kłamstwa czy piękna i brzydoty można interpretować dowolnie, zależnie od epoki, sytuacji czy swojego widzimisię. Wygląda na to, że nasza współczesna iluzja opiera się wyłącznie na relatywizmie moralnym Barucha Spinozy i powstają brzydkie dzieła sztuki czy budowle, które każą nam nazywać pięknymi. Ludobójstwo każą nazywać obroną przed terrorystami, a słowa polityków czy włodarzy nazywających siebie patriotami mamy uznawać za prawdy objawione. Wszystkie poglądy Barucha Spinozy stały w konflikcie z podstawowymi założeniami zarówno chrześcijaństwa, jak i judaizmu. Uderzały one przede wszystkim w katolików, co było zgodne z poglądami kryptorzymian, Rzymian sefardyjskich czy Marranów. I co prawda spotkały się na początku z liczną krytyką, ale zyskały popularność w dobie romantyzmu. Jego panteizm, czyli jedność Boga i natury, oraz koncepcja wszechobejmującej substancji były propagowane przez niemieckich idealistów, a następnie przekształcone w pojęcie absolutu, który stał się podstawą heglizmu. O Heglu i jego filozofii opowiem w innych odcinkach. Co prawda, ortodoksyjny rabinat ekskomunikował Spinozę za odrzucanie osobowego Boga,
ale jego książki czytają zarówno Rzymianie świeccy, jak i reformatorzy oraz uważany jest za prekursora judaizmu humanistycznego, o którym opowiem w kolejnym odcinku. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. W celu rozpowszechniania przekazywanych treści proszę nie zapominać o subskrypcjach, polubieniach i komentarzach. Na tym zakończę odcinek 85, w którym opowiedziałem o filozofii potomka Marranów Barucha Spinozy. Serdecznie zapraszam do odcinka 86 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 23.